Dzisiaj występuję nie jako naukowiec, mimo że tym zajmuję się na co dzień. Dzisiaj występuję jako rodzic. Jako rodzic i to wcale nie ten, który mówił do dziecka w języku obcym, tylko ten, który był w tej bardziej komfortowej roli, czyli porozumiewającym się z dzieckiem w języku polskim. Tak, żeby Państwu przybliżyć, skąd w ogóle pomysł, dlaczego, w jakich okolicznościach tego się podjęliśmy razem z małżonkiem, jak to wszystko wyglądało i jakie są efekty, jakie były efekty na bieżąco w momencie, kiedy ten projekt się zakończył, jakie efekty widzimy dzisiaj. Prezentację przygotowałam w zasadzie w oparciu o pewne pytania, które nam bywały zadawane, albo do tej pory, które na przykład Sonia nam zadawała, badając nas. Tak, żeby może, jeśli na sali znajdują się rodzice, którzy zastanawiają się, czy warto, z czym się wiąże taka decyzja o mówieniu do dziecka w obcym języku, przebywając niemal cały czas w kraju jednojęzycznym, jednokulturowym, jakim Polska jest, chciałabym Państwa przekonać, że warto. Niezależnie od tego, jak długo nam się uda ten projekt utrzymać, zawsze wydaje mi się, że korzyści, które z tego wypływają, korzyści dla dziecka, przede wszystkim dla dziecka, są ważniejsze i są utrzymujące się długotrwale. Tak jak powiedziałam, jesteśmy oboje Polakami, natomiast jakieś tam kompetencje językowe mieliśmy, oboje mamy Certificate of Proficiency in English, oboje też skończyliśmy socjologię, więc mieliśmy w sobie, do tej pory mamy pewne spojrzenie, powiedziałabym nawet skrzywienie naukowe, socjologiczne. To się też bardzo przydało i do tego też jeszcze będę nawiązywać później. Wyjeżdżaliśmy w czasie studiów za granicę, przebywaliśmy w Stanach Zjednoczonych przez 4 miesiące, tak żeby ten swój angielski cały czas szkolić. Po powrocie z kolei chodziliśmy na kursy językowe, także jak widać to był długotrwały proces, w który włożyliśmy mnóstwo wysiłku. W to, żeby nauczyć się dobrze języków obcych, włożyliśmy mnóstwo wysiłku. Stąd też chcieliśmy, żeby nasz syn miał łatwiej, zwyczajnie, żeby chłonął ten język, a nie uczył się go, albo zaczął się uczyć języka jak najpóźniej. W momencie, w którym mój mąż zaczął do niego mówić po angielsku, nasz syn miał rok, mniej więcej, troszeczkę ponad rok. Pomysł zaczerpnęliśmy od koleżanki, która jest anglistką i która ten pomysł wdrażała w ich rodzinie. Przez kilka lat mówiła do swojej córki, natomiast mówiła do córki raz po polsku i raz po angielsku. I w pewnym momencie, ja wiem, że są różne opinie specjalistów na ten temat, ale też jest wiele różnych historii. Akurat ta historia zakończyła się niepowodzeniem. To znaczy koleżanka doszła do wniosku, że jej córka zatrzymała się jakby w rozwoju. Zaczęło coś ją niepokoić w zachowaniu dziecka i stwierdziła, że jednak poddaje się. Natomiast mój mąż utrzymał tą dwujęzyczność, bo myślę, że mogę tak powiedzieć, dwujęzyczność naszego syna przez około 6-7 lat. Czyli w momencie, kiedy nasze dziecko było tak mniej więcej w pierwszej, drugiej klasie, przestał do niego mówić po angielsku. I dzięki prezentacji, dzięki wypowiedzi pana profesora rozumiem mojego męża lepiej, ale też do tego za chwileczkę dojdziemy. Więc jak to wszystko wyglądało? Wyglądało to tak, jak koleżanki, które mieszkają za granicą, które mają mężów obcokrajowców. Staraliśmy się, żeby nasze dziecko z racji tego, że narażone jest, może nie narażone, ale ekspozycja języka polskiego była niewspółmiernie duża do ekspozycji języka angielskiego, więc staraliśmy się, podobnie jak Państwo zresztą, żeby tych bodźców języka angielskiego było jak najwięcej. Nasze dziecko w tej chwili ma 12 lat, więc to dobre 10 lat temu wcale nie było tak łatwo mieć jakieś bajki, zdobyć jakieś bajki. Internet wcale nie był ani tak szybki, ani tak powszechny, ani tak ogólnodostępny. Staraliśmy się kupować, prosić znajomych mieszkających za granicą o przesyłanie jakichś książeczek. Staraliśmy się też przy okazji różnych wyjazdów skupować chociaż po lotniskach jakiekolwiek bajki dla dzieci, tak żeby faktycznie tego angielskiego było jak najwięcej. I trzeba przyznać, że przez te 6-7 lat dwujęzyczności
nasze dziecko tyle, ile było w stanie zrozumieć po polsku, tyle było w stanie zrozumieć, powiedzieć po angielsku. Więc mogę powiedzieć, że zakończyło się to sukcesem, chociaż niestety zakończyło się. I przypomnieliśmy sobie z moim mężem historię, w której udało nam się ściągnąć, to była pierwsza bajka po angielsku, którą udało nam się uzyskać od kogoś, Bob Budowniczy. I wielkie zdziwienie naszego dziecka, że ogląda bajkę, w której mówią po angielsku. Czyli miał ponad 2 lata i w jakiś sposób zauważył różnicę języków, mimo że na co dzień w obydwu się poruszał swobodnie na tyle, na ile 2-latek jest w stanie się poruszać swobodnie w jakimkolwiek języku, prawda? Było zdziwienie, że mówią inaczej, że mówią tak jak tata. To zdziwienie zapamiętaliśmy. To zdziwienie jako jakiś taki punkt, w którym pewną świadomość naszego dziecka zaobserwowaliśmy. Kolejna historia dotyczy przedszkola. Nasze dziecko poszło do przedszkola jako 3,5-latek i z tym przedszkolem były wielkie problemy, to znaczy nie chciał chodzić. Mieliśmy takie przypadki w rodzinie, więc spodziewaliśmy się, że tak może być po prostu. Różne są dzieci, nasze dziecko było zamknięte na obcych ludzi i nie podobało mu się to, że zostaje przez 4 godziny bez mamy. W tym przedszkolu uczono języka angielskiego. Przychodził pan Michał, uwielbiany przez dzieci pan, który się z nimi bawił, który miał pacynkę misia i który to mówił w języku, który był dla naszego dziecka znajomy. I paradoksalnie właśnie ta sytuacja z językiem angielskim, to poczucie, że ja to wiem, że ja to znam, że on mówi jak mój tato, pomagała w dużym zakresie psychologicznie naszemu dziecku jakoś tam w tym przedszkolu zostać. Cała ta historia właśnie z panem Michałem z angielskim przedszkolu też do tej pory jest powtarzana w naszej rodzinie i gdzieś tam dalej różnym osobom, jak to czasem zupełnie niespodziewanie, takie sytuacje się pojawiają. Kolejna rzecz, kolejna historia to rozmowy w samochodzie. To znaczy, rozmawialiśmy kiedyś, zawsze było tak, że po angielsku mówi tylko tata, po polsku mówi tylko mama, no i oczywiście dziadkowie, cała reszta rodziny. I rodzice między sobą rozmawiają po polsku. To była nasza norma. Natomiast w pewnym momencie, chyba troszkę właśnie na fali jakiejś emocji, zaczęliśmy z mężem rozmawiać po angielsku. I to też było bardzo dziwne dla naszego dziecka. On to skomentował. Miał może wtedy 3 lata. Troszeczkę, może więcej. To było dziwne, że rodzice między sobą też są w stanie rozmawiać po angielsku. Tak silnie nas identyfikował z odrębnymi językami. Co ciekawe, jak próbowałam zapytać jakieś proste rzeczy po angielsku, moje dziecko nigdy nie chciało ze mną rozmawiać. Tak do momentu 4. klasy, czyli rok temu mniej więcej. To już nie sprawiało wtedy problemów, żeby odpowiedzieć mi jakieś proste pytanie po angielsku. I ostatnia historia. Proszę Państwa, wśród stacji kolejowych w którym mieście jest Gdańsk-Żabianka. I zdarzyło się tak, i to jest żart powtarzany u nas, zdarzyło się tak, że w ogóle nasze dziecko zawsze pasjonowało się środkami transportu publicznego. Autobusami, wszystkie przystanki sobie wypisywał, bawił się w autobus, w pociąg tym samym również. I kiedyś zapytał, czy ten pociąg zatrzyma się na stacji Gdańsk-Froganka. Oczywiście to było raz, może 2 razy, Gdańsk-Froganka. My żeśmy sobie to zapisali nawet gdzieś w jakichś notesach. Były etapy, kiedy próbowaliśmy zapisywać, jak wiele słów nasze dziecko zna. I oczywiście przechodził nasz syn przez ten naturalny etap mieszania języków, ale to było i minęło zupełnie naturalnie i potem było bardzo silne rozróżnienie obydwu języków. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, oczekiwaliśmy tego, że nasze dziecko będzie miało łatwiej niż my, że się zanurzy w języku, że nie będzie się uczyć. Ale z drugiej strony mieliśmy też obawy. Nie jesteśmy językoznawcami i niewiele fachowej wiedzy na ten temat wówczas mieliśmy. I oczywiście, zgodnie z lekarską zasadą primum non nocere, staraliśmy się rozpoznać, co ewentualnie może się wydarzyć, jeżeli będziemy do dziecka mówić w 2 językach. Doczytaliśmy opinię psychologów, że nic strasznego mu się nie stanie, że dziecko może absorbować kilka języków jednocześnie, że będzie mieszać te języki, ale że to minie. Wszystko tak było, zgoda.
I tak naprawdę, oczywiście, że ktoś może nam zarzucić, no tak, ale mieszkając w jednojęzycznym kraju, pochodząc właściwie z bardzo homogenicznej kultury, jaką jest kultura polska, jak my możemy poprzez język przekazać kulturę brytyjską naszemu dziecku? Czy w ogóle mamy tak dalekosiężny plan? Czy chodzi nam tylko o umiejętności porozumiewania się tym językiem bez wchodzenia w głębiej w kulturę? A język jest przecież bardzo ważnym i silnym elementem każdej kultury. Oczywiście nie wychodziliśmy w przyszłość tak daleko, nie mieliśmy też jakichś bardzo poważnych zamiarów przekazania kultury brytyjskiej, bo nie czuliśmy się też kompetentni. Natomiast mogliśmy pokazać dziecku brytyjskie poczucie humoru. Do tej pory czyta książki i żarty z książeczki zakupionej w Wielkiej Brytanii. Do tej pory z miłą chęcią sięga po książeczki, które są klasyką brytyjskiej literatury. Pewne fragmenty, pewne urywki na pewno się udało. Dla nas to było też ciekawe wyzwanie, ciekawa przygoda. Nigdzie nie spotkaliśmy się z jakimkolwiek ostracyzmem społecznym. Czy to osób bliskich, znajomych nam, czy osób nieznajomych. Nikt nigdy nas nie skrytykował, nikt nigdy nas nie pokazywał palcami. Zupełnie odwrotnie. Zawsze ta dwujęzyczność, ten sposób rozmawiania taty z synem był w jakiś sposób podziwiany. Rodzina bardzo nas wspierała i wszyscy znajomi tak samo. Natomiast oczywiście małżonek z synem wychodzili na zewnątrz, chodzili na place zabaw, jeździli autobusami. Na tyle, na ile potrafił, mój mąż przekazywał te swoje kompetencje. Zresztą sam wielokrotnie siedział gdzieś w internecie, wyszukując jakieś takie fachowe słowa, żeby dobrze dziecku powiedzieć, albo sprawdzając wymowę, czy na pewno dobrze to mówię, czy na pewno dobrze wypowiem i on, czy dobrze to powtórzy. Więc na bieżąco się dokształcał. Do tego stopnia się dokształcał i do tego stopnia nasze dziecko znało jakieś tam szczegóły, że jak zaczął mi opowiadać o budowie autobusu, ja niestety nie byłam w stanie nawet po polsku zrozumieć, co jest czym. Najważniejszą konsekwencją, którą widzę w tym naszym podejściu dwujęzycznym do syna, jest to i było to, że panowie zbudowali swój prywatny świat, bardzo silną więź ojca z synem. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie tylko ze względu na dwujęzyczność, ale raczej ze względu na to, że spędzali dużo czasu i w jakiś sposób starali się do siebie dopasować. Natomiast absolutnie muszę powiedzieć, i z punktu widzenia mamy, i z punktu widzenia naukowca, socjologa, zbudowali swój własny świat, co jest bardzo cenne. W naszej rodzinie było tak, i w wielu rodzinach zresztą tak jest, że naturalną konsekwencją pojawienia się dziecka w rodzinie jest to, że spędza ono więcej czasu z mamą. Dlatego też u nas decyzja była taka, aby to tato mówił po angielsku i aby ten ich własny, prywatny świat mogli sobie budować. No i druga rzecz oczywiście, to też już powiedziałam na samym początku, że dwujęzyczność udało się zbudować, co prawda tylko przez parę lat, ale pewne konsekwencje widzimy do tej pory. Co się nie udało, nad czym bardzo boleję, nie udało się utrzymać dwujęzyczności, ale właśnie pan profesor mi troszeczkę wyjaśnił rozumowanie chyba też mojego męża. Mój mąż w pewnym momencie stwierdził, że syn jest na tyle duży, był gdzieś mniej więcej w pierwszej, drugiej klasie podstawówki i na tyle skomplikowany zaczął się robić świat, że on, będąc Polakiem, nie jest w stanie, nie czuje się kompetentny tego świata objaśniać naszemu synowi po angielsku. Że i owszem, on może nauczyć syna słówek, mogą sobie porozmawiać o sporcie, czym się obydwaj interesują, ale nie jest w stanie wyjaśnić jakichś problemów psychologicznych, jakichkolwiek innych po angielsku, w takim stopniu, w jakim zrobiłby to Brytyjczyk. No i co zostało, proszę Państwa, jak to wygląda dzisiaj? Nasz nastolatek. Jeśli miałabym podsumować kompetencje językowe naszego dziecka, to jest bardzo trudne, ja to próbowałam zrobić również na użytek tej konferencji. Wydaje mi się, że taką dominującą umiejętnością to jest rozumienie ze słuchu. Absolutnie na poziomie dziecka brytyjskiego czy amerykańskiego, absolutnie rozumie filmy, oglądają razem filmy z moim mężem, bez podpisów nawet, tylko słuchając,
rozumie wszystko. I to, co zrobiłam na użytek konferencji tej, proszę Państwa, swojego czasu, kilka miesięcy temu na Facebooku pojawił się filmik przekazywany sobie przez ludzi, na którym było pokazane, i o tym opowiadał jakiś amerykański lektor, jak produkowane są frytki w McDonaldzie. Od momentu zasadzenia ziemniaków, od momentu przygotowania pola, aż do czasu, jak te ziemniaki trafiają do McDonalda, może Państwo widzieliście, i są cięte. No i dlaczego te frytki są takie długie? No bo to jest specjalna odmiana ziemniaków, one są pryskane jakimiś strasznymi pestycydami, dlatego takie rosną. Więc, proszę Państwa, mówiąc kolokwialnie, upiekłam dwie pieczenie na jednym ogniu. Bo z jednej strony pokazałam dziecku ten filmik, chcąc sprawdzić, czy go zrozumie, jak wiele zrozumie, czy będzie reagował tak samo jak ja w tych samych momentach, a z drugiej strony aspekt moralizatorski. Moje dziecko śmiało się w tych momentach, w których powinno. Wydaje mi się, że w 100% filmik został zrozumiany. Mój mąż sprawdzał właśnie jeszcze 2-3 miesiące temu, jak wiele dziecko zrozumie z filmu o futbolu, więc to jest coś, co ich obu interesuje. Więc była większa szansa, że większą uwagę temu poświęci, faktycznie film też zrozumiał. Więc rozumienie ze słuchu absolutnie wyjątkowe. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kompetencje językowe, dobrze czyta, dobrze pisze, najgorzej chyba jest z mówieniem. I jakby nie chodzi mi o to, żeby porównywać go do dzieci w jego wieku, bo te dzieci wychowywały się w innych warunkach. Te dzieci w większości angielskiego się uczyły, on jednak przez długi czas angielski wchłaniał. Natomiast to, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby nie zaprzepaścić tego, co już do tej pory zostało osiągnięte, żeby nie zapomniał, żeby mógł używać, żeby tej ekspozycji języka znowu miał jak najwięcej. Więc to, co zrobiliśmy, żeby ekspozycja była większa. Zapisaliśmy dziecko na konwersacje językowe do brytyjskiej lektorki. Od września, października nasze dziecko tam chodzi w grupie dwuosobowej, rozmawiają sobie, oglądają filmy, mają różne rzeczy do przygotowania, tak zwane speeche. I cały czas jakby staram się, żeby lektorka na bieżąco mi przekazywała, jak wiele zostało, czy coś zostało, nad czym popracować. Więc tutaj ta ekspozycja absolutnie jest spora. Oprócz tego zdarza się oczywiście, że wyjeżdżamy za granicę, wyjeżdżamy na wakacje, czy też mamy kilkujęzycznych znajomych, przyjaciół, mamy jakiś tam kontakt z nimi. To nie jest stały, regularny kontakt, czy jakaś stała ekspozycja, natomiast to jest też coś, z czym mamy do czynienia. I jakby naszemu dziecku nie sprawia problemów rozmowa z obcą osobą, z obcą mówiącą osobą. Tutaj jak najbardziej myślę, że też jest to długotrwały efekt tego, co było wcześniej. Bardzo cieszę się, że tyle badań jest prowadzonych naukowych również w Polsce na ten temat, bo to może pomóc i rodzicom, i nauczycielom rozwiązać pewne problemy, które się z tym też wiążą. Wspomóc rozwój dzieci i pomóc nauczycielom.